Lato powoli dobiega końca, na szczęście jesień niesie ze sobą nie tylko chłód i deszcz. Dla mnie to również czas rozgrzewających herbatek, szydełkowania i zbioru dyni. Uprawiam kilka gatunków dyni. Jedną z moich ulubionych jest Hokkaido. Dynie te nie są duże, za to ich miąższ jest bardzo smaczny. Po wolierze dla kurek pnie się dynia Bambino. Uprawiam ją od wielu lat z własnoręcznie zebranych nasion. Również jest bardzo smaczna, choć jej miąższ zawiera więcej wody w porównaniu z mączystym i zwartym miąższem Hokkaido. Rośnie tu również sporo dyń ozdobnych. Pnącza zacieniają latem wolierę, dostarczając kurkom niezbędnego o tej porze roku cienia. Z dyń ozdobnych przygotowuję jesienne dekoracje, a z tych jadalnych m.in. zupy, curry i czatneje. Przeważnie w kuchni improwizuję, jednak dzisiaj postanowiłam przygotować danie według gotowego przepisu. Zajrzymy do książki kucharskiej z 1917 roku. Jest to poradnik opracowany z myślą o gospodyniach polskich w Ameryce. Bliny z dyni. Obrać, pokrajać w kawałki i ugotować do miękkości dynię, a następnie przetrzeć przez sito. Wziąć tej masy jedną filiżankę, włożyć w miskę i zalać filiżanką gorącego mleka, dodać łyżkę masła, łyżkę cukru i pół łyżeczki soli, po czym postawić w chłodnym miejscu. Gdy zupełnie ostygnie, dodać jedno dobrze ubite jajko, filiżankę mąki przesianej z łyżeczką proszku do pieczenia, dobrze wymieszać i smażyć na patelni, aż się dobrze na obu stronach przyrumienią. Pierwszym etapem jest przygotowanie przecieru z dyni. Zrobię to jednak po swojemu, żeby było szybciej i wygodniej. Mój syn zawsze mówi, gdy coś razem gotujemy: mama, czy ty nie możesz po prostu trzymać się przepisu? Musisz zawsze dodać coś od siebie? Najwidoczniej muszę, ale obiecuję, że potem będzie już dokładnie według książki. Hokkaido nie wymaga obierania ze skóry. To największa zaleta tej odmiany dyni. Kroję ją jedynie na pół i wyciągam pestki. Smaruję wewnątrz olejem kokosowym i wsadzam do piekarnika rozgrzanego do 185 stopni. Gdy dynia zmięknie, wyciągam ją z piekarnika i miksuję. 100 lat temu musiałabym pewnie skorzystać z sita do przecierania. Na szczęście mam w kuchni niesamowity wynalazek, jakim jest blender. Do odmierzania posłużę się szklanką, a nie jak jest w przepisie filiżanką. Będziemy zatem potrzebować szklankę tak przygotowanego musu z dyni. Wlewam szklankę gorącego mleka i dodaję łyżkę masła. Wsypuję łyżkę cukru, pół łyżeczki soli i wszystko dokładnie mieszam. O mieszaniu nie ma mowy w przepisie, ale domyślam się, że trzeba to zrobić. Ciepłe mleko szybko rozpuści masło i uzyskamy aksamitnie gładką masę. Ubijam trzepaczką jedno jajko i dodaję do ostudzonej masy. Mieszam łyżeczkę proszku do pieczenia ze szklanką mąki. Tradycyjne bliny są przyrządzane raczej na drożdżach, jednak w tym przepisie mamy proszek do pieczenia. Wsypuję zawartość szklanki do miski z dyniowym puree. Całość dokładnie mieszam, aż wszystkie składniki się połączą. W przypadku bardziej wodnistej dyni przypuszczam, że warto dodać trochę więcej mąki.
Placki smażę na rozgrzanym oleju kokosowym. Szybko się rumienią, więc trzeba uważać, żeby ich nie spalić. Wyszły idealne, delikatnie chrupiące na zewnątrz i aksamitne w środku, nieco karmelowe w smaku. Zachęcam Was serdecznie do wypróbowania tego przepisu. Zapraszam także do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!